Cześć, Adrian z tej strony. W Saigonie nastała pora lunchu, więc przy okazji pójścia na lunch do knajpki blisko mojego biura pokażę Wam, co się w niej znajduje. To jest najlepsze miejsce na pójście jeść, gdy nie macie pomysłu, co chcecie zjeść. Ponieważ tam jest, moi drodzy, wszystko. Jest ryż, są dania zupne, są dania wegetariańskie, jest makaron z mięsem, jest bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy. Tu przy okazji jest inna też knajpa z ryżem do wyboru, ale to mimo wszystko nadal jest tylko ryż. Tutaj są bułeczki, różne inne nadziewane bańbao i tak dalej, ale to nie jest miejsce, do którego chcę Was dzisiaj zabrać. Miejsce, do którego chcę Was dzisiaj zabrać, bardzo mi się podoba, ponieważ bardzo często brakuje mi pomysłu, co bym sobie dzisiaj zjadł. Ponieważ wietnamskiego jedzenia jest tyle różnych rodzajów, że koniec końców zawsze jest, a co byśmy dzisiaj zjedli? No i siedzimy tak w biurze i dumamy bardzo często i w sumie nie wiadomo co. Ale to jest takie trochę przeciążenie poznawcze, ponieważ jeśli miałbym na przykład dwie opcje do wyboru, albo jeden rodzaj ryżu, albo jeden rodzaj zupy, to bym sobie wybrał bardzo szybko. Ale niestety z racji tego, że to jest tak bogaty wybór, to koniec końców nigdy nie wiem, co wybrać. A wtedy najłatwiej jest po prostu wejść do knajpki, w której za chwilę będziemy. Jak zobaczycie takiego wielkiego pana właściciela, to będziecie wiedzieć, że to ta knajpa właśnie. 3, 4 i jesteśmy, zobaczcie. Chào sếp. Cho em quay một chút nhá. Và sau đó là ăn luôn. Tranh thủ. Zobaczcie, tam zaraz jest ulica. Normalnie jeżdżą samochody. Jedna z głównych ulic centrum miasta. A tu pani sobie grilluje schabik, boczuś i wszystko inne. I to można sobie zjeść. Po jedzeniu zazwyczaj Wietnamczycy, zwłaszcza dziewczyny tutaj, często kupują owoce już obrane, żeby zjeść sobie deser w biurze już. Dlatego można tutaj się w owoce zaopatrzyć. Jest też napis, że sprzedają, tu sprzedajemy ryż wegetariański, więc tak, tutaj po angielsku nawet i wszystkie różne firmy na dowóz, przez które można sobie żarcie stąd zamówić. A tutaj jest taki ogólny napis, że ryż biurowy 35 000 kosztuje. Teraz zobaczcie, ile tu jest dobrego. Jest wegetariańska mieszanka, warzywno-tofu. Są różnego rodzaju szynki i golonki wieprzowe. Jest crispy pork, to jest wieprzowina grillowana na chrupko. Tu są szaszłyczki z grillowanym mięsem, które się dodaje do bun thịt nướng, czyli do makaronu ryżowego z mięsem. Tutaj są zgrillowane kawałki boczku, tam też mięso. Saigonki, wersja południowa, czyli jest tam trochę mięsa, trochę grzybów. Jest zupa słodko-kwaśna, to jest, moi drodzy, hit, tylko że tutaj podają ją najczęściej z rybą, a ja tej ryby specjalnie nie lubię, więc dzisiaj sobie podaruję. I jest na podgrzewaczu mięso karmelizowane z jajkiem, czyli w sosie karmelizowanym z jajkiem. Tu jest ryż, jak widzicie cała kilka pięter ryżu. I tu jest pani, która niesie świeżą dostawę. Ja przyszedłem dzisiaj wcześniej, żeby uniknąć tłumów. No i mamy tutaj, pani jeszcze donosi dużo nowych, różnych rzeczy. A tu, moi drodzy, pan właściciel pokazał, żebym nakręcił jeszcze to. To jest, moi drodzy, cennik. Bun thịt bò xào i bun thịt xào. To jest makaron ryżowy z mięsem smażonym, makaron ryżowy z wołowiną smażoną i tak dalej, i tak dalej. I jest na samym końcu napis, że sprzedajemy na wynos. Także, moi drodzy, nadszedł czas, żeby coś zamówić i zjeść. Chị, cho em hỏi này, chị tên là gì ạ?
em tên là Quế. Chị cho em hỏi này, em thấy quán của chị bình thường ấy, tầm cỡ 11 giờ đến 1 giờ chiều ấy rất là đông. Một ngày chị phục vụ khoảng bao nhiêu khách? Khoảng 50 khách. 50 khách. Vâng, món gì mà dân văn phòng ở đây ăn nhiều nhất? Bún thịt nướng, cơm sườn, canh chua, gà chiên mắm. Mà món nào ở đây, bởi vì ở đây có rất nhiều món ăn. Đúng rồi. Món có, nào là mất? Đồ chay nữa. Dạ, thì em thích nhất là đồ chay mà, với bún thịt nướng nữa. Dạ. Nhưng mà món nào ở đây là khó chuẩn bị nhất, tức là kiểu phải mất thời gian để nấu nhất? Chỉ chắc là bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Bún thịt nướng mà mình phải ướp và mình xiên cây rồi mình nướng. Dạ, vâng. Câu hỏi cuối cùng thôi. Dạ. Chị học nấu ở đâu mà nấu được nhiều món như vậy? Nấu hơn người nhà, nấu gì em nấu, học của người nhà không à. Thế là Dạ. của người nhà hả? Dạ. Dạ, mà người làm bếp ở đây chủ yếu là người nhà hay là chị thuê? Là người nhà luôn. Người nhà. Với lại em làm luôn. Dạ vâng. Dạ. Thì tổng là tầm cỡ bao nhiêu người làm việc cùng với nhau? 4 người. 4 người. Rồi, ok. Vậy em cảm ơn mà chị Dạ. lắm. Cho em một tô cái bún thịt nướng 50 nhá. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn. Dạ. Jest sobie normalna knajpa. Na ścianach wiszą obrazy przedstawiające jedzenie. Widzicie? Żeby gościom narobić smaka, ich nastroić pozytywnie na jedzenie. O, to jest ta zupa słodko-kwaśna z rybą, którą Wam pokazywałem na wejściu. Tu jest ołtarzyk ducha miejsca i ducha pieniędzy. Każdy biznes w Wietnamie ma taki ołtarzyk. Jeśli ktoś Wam powie, że nie ma, to nie wierzcie mu. Tu się składa ofiary duchom, żeby móc zarabiać. Teraz, moi drodzy, tu już czeka na mnie bún thịt nướng. Bún, czyli makaron ryżowy, i thịt nướng, czyli mięso grillowane, czyli makaron z mięsem grillowanym. Jak widzicie, po wietnamsku nazwy potraw są bardzo obrazowe i zobaczcie, jakie to jest dobre. Tu jest do tego podany sos rybny, już odpowiednio rozrobiony, żeby można było wlać i jeść. A więc, moi drodzy, czas przystąpić do konsumpcji. Tu widzicie, są łyżki i widelce. Ja potrzebuję dzisiaj pałeczek, które już sobie tutaj zewziąłem, i łyżki, żeby łatwiej operować makaronem. Tutaj są też przyprawy, sos sojowy oraz sos chili, ale to jest wszystko do dań zupnych. I tutaj jest jeszcze sos rybny słony, tu jest taki napis. To jest też bardziej pod zupy. A więc, moi drodzy, czas przystąpić do konsumpcji. Także teraz nie będziecie oglądać mnie, a będziecie oglądać jedzenie. Do dzieła. Teraz, moi drodzy, trzeba sos rybny wlać tutaj do miseczki. Ostatnio patrzyli na nas bardzo dziwnie, na polską bandę tutaj siedzącą, ponieważ wlewamy bardzo dużo tego sosu rybnego, ale to nie problem, co kto lubi. A tutaj wszystko, całe to dobro w misce musi się przecież zamarynować dobrze. Zobaczcie, mamy tutaj mamy makaron ryżowy cienki, popularne w bardzo wielu daniach. Jeśli zobaczycie cokolwiek w Wietnamie, co się zaczyna nazwa od bún, no to chodzi o ten właśnie makaron. Mamy tutaj zioła, czyli sałatę, kiełki fasoli mung, żeby dodać sobie trochę białka i mikroelementów. Tutaj jeszcze pod wszystkim są zakopane, jak to Wietnamczycy nazywają, pachnące zioła, piklowana marchewka i mamy sajgonkę. Jest trochę plasterków ogórka, no i jest to, co nadaje temu daniu całej pyszności, smaku i aromatu, czyli grillowane mięso. To mięso jest normalnie marynowane, po zamarynowaniu grillowane na węglowym grillu, więc jest pyszne. A teraz, moi drodzy, konsumpcja, do dzieła. Będziemy. I teraz, moi drodzy, co jest najlepsze? Za to całe dobro, którego doświadczyłem tutaj, zapłacę jedynie 50 000 wietnamskich dongów, czyli jakieś $2, $2,5 niecałe.
Cyk, 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 cyk. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Em chào chị. No to co, moi drodzy, ja w odróżnieniu od wietnamskich pracowniczek biurowych nie będę tutaj kupował owoców, gdyż moja dziewczyna handluje owocami, mam ich potąd. A teraz przyszła pora na powrót do biura. Także moi drodzy, do zobaczenia następnym razem. Cześć!